Body Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj porozmawiamy o Korean Base Makeup. Co to jest? Korean Base Makeup to tak jak chyba w większości na całym świecie to jest podstawowy makijaż, taki początkowy makijaż, który nakładamy na twarz przed kolorówką. Czyli na przykład zaczynamy od primera, czyli od takiej bazy totalnej, potem przechodzimy po prostu do podkładów oraz konturowania, ukrywania niedoskonałości. I tutaj w tym odcinku powiemy, jaki trend jest właśnie w Korei na temat base makeup i pokażemy wszystkie kroki, które Koreanki robią właśnie w takim makijażu. Dokładnie, pokażemy Wam produkty, które mamy, które uzbierałyśmy. I tak, może teraz przejdziemy do tego, jakie są generalne trendy właśnie w Korean Base Makeup. Po pierwsze, jeżeli kiedykolwiek odwiedziliście Koreę, albo jeżeli próbowaliście sobie coś kupić z kolorówki, właśnie z podkładów, to zapewne zauważyliście, że niestety ta paleta kolorystyczna nie jest zbyt rozbudowana. Było to widać na przykład po Twoim makijażu, który robiłaś ostatnio, wiosenny makijaż. Był on bardzo, jeżeli chodzi o samą kolorówkę, bardzo taki delikatny, naturalny. O, naturalny. Dobre chyba określenie tego. Tak, naturalny, ale to, co właśnie mi teraz przyszło do głowy, to, że właśnie ten dobór koloru podkładu często jest mało naturalny, bo one właśnie lubią... Dużo jaśniejszy. Tak, dużo jaśniejszy i właśnie często właśnie jak kupujecie taki podkład, to są, kiedyś, dawno temu były 3 rodzaje kolorów, teraz to już troszeczkę pojawia się ich więcej, ale jeżeli macie troszkę ciemniejszą karnację, to wydaje mi się, że dalej będzie bardzo ciężko znaleźć coś dla siebie. Naturalne, kiedy myślałam, to właśnie bardziej tak, że jednak nie staramy się wszystkiego zakrywać, co chyba teraz jest jeszcze mocniejszym trendem tym razem. Dokładnie. I właśnie tutaj z tym łączy się to, jak oni nakładają, że nakładają dużo cieniutkich warstw. Czyli tak, budują to. Tak, dokładnie tak budują, bo właśnie ten efekt ma być jak najbardziej delikatny, jak najbardziej naturalny. I to, co jest jeszcze najbardziej istotne, to przygotowanie skóry, czyli pielęgnacja. No tak, czyli tak naprawdę podstawa podstaw. Jeżeli zrobimy dobrą pielęgnację, to ten makijaż dużo będzie lepiej się trzymał, dużo lepiej wyglądał na naszej twarzy, więc nie zapominajmy o pielęgnacji. Tak, my już dzisiaj nałożyłyśmy pielęgnację. Bo to nie odcinek na ten temat. Dokładnie. Ale na pewno jeszcze o rutynach będziemy kiedyś rozmawiać, jaki najlepsza rutyna koreańska jest właśnie pod makijaż, ale teraz zajmijmy się tym bazowym makijażem. Tak, więc skoro bazowy makijaż, to przejdziemy do bazy. Tutaj ja na samym początku wspomnę, że Koreanki dawno temu nie używały bardzo dużo baz, nie używały primerów, ale to, co mi się wydaje, to się trochę zmienia. Chyba tak, bo naprawdę jak wchodzi się do oliwianki, patrzy się właśnie na rozstrzał, jakie produkty oferuje właśnie ta sieciówka, to zaczyna tutaj bardzo mocno wchodzić właśnie w różne produkty, które mogą być też trochę nietypowe na polski rynek, bo raczej na przykład tak jak tutaj trzymam Tone Up, nie do końca jest takim typowym produktem, który zobaczyłybyśmy na półce w Polsce. Tak, bo to chyba Polki właśnie nie chcą się jakoś tak bardzo rozjaśniać, tak. A tutaj właśnie ten trend rozjaśniania jest bardzo mocny. I takim dużym trendem, jeśli idzie o bazy, jest teraz korygowanie kolorytu skóry, czyli pojawia się bardzo dużo baz w określonych kolorach, na przykład zielony, fioletowy, różowy. Tutaj mamy parę takich produktów. I na przykład jest też jeden z takich produktów, który teraz wchodzi bardzo mocno, to są właśnie te sunscreeny, które już korygują. Czyli możemy to tutaj wpiąć i w pielęgnację i możemy też wpiąć w bazę makijażową, bo to już daje nam jakby taką podstawę. I z tego, co kojarzę, takich produktów jest więcej. Teraz wchodzą właśnie na przykład z Cell Fusion. Wyszła taka cała linia, że jest i baza, i SPF w jednym. Właśnie na przykład zielony, fioletowy i bodajże różowy kolor. Wy możecie na przykład kojarzyć tutaj jeden z produktów, który ja mam tu, ten. On bardzo mocno wybuchł na przykład na TikToku i bardzo popularny dla osób, które właśnie miały zaczerwienioną skórę. I co jest ciekawe właśnie w tym produkcie, to że on ma SPF 50+, PA4 i jest to Goodbye Redness Derma Tone Up i on naprawdę w ogóle jak wbudowujemy go, to on ogólnie zmienia kolor. Myślę, że już wszystko powiedzieliśmy na temat baz, które nakładamy
podkładem. A powiedzmy teraz może coś więcej na temat korektorowania, można tak powiedzieć? Korekcji Tak. naszej skóry pod względem takiego punktowego zasłaniania, zakrywania właśnie takich niedoskonałości. I ostatnio wspominałyśmy, że chciałybyśmy przetestować produkty. Racja, mówiłyśmy o tym. Właśnie takie paletki korektorów. Martyna tutaj ma taką chyba najbardziej popularną z tych palet z One DSM. chyba się zaczęło. Tak, ten trend cały właśnie ten od trend tego. dokładnie zaczął się od tej palety. Ja mam też taką teraz popularną z Daisy, która ma aż 9 rodzajów kolorów. I oczywiście teraz im więcej czasu upływa, pojawia się coraz więcej typów tych palet. I nawet SEM wypuściło właśnie, oni chyba już takich paletek mają z 4 czy 5. No chyba 5. W zależności od tego, jakie macie zapotrzebowanie, czy bardziej musicie zakryć cienie pod oczami, czy macie Tak. bardziej zieloną twarz. Jeśli macie bardziej czerwoną twarz, no to Dokładnie wtedy- i też w zależności od Waszego koloru skóry, bo ja na Właśnie. przykład mam tą paletę dla jaśniejszego koloru skóry, a jest też taka dedykowana trochę ciemniejszym karnacjom. To teraz przejdziemy do podkładów. Jeżeli oglądaliście nasz filmik o koreańskim makijażu, na pewno kojarzycie ten cushion. Korea to po prostu kraj cushionów, czyli takich podkładów w kompakcie. Ich jest bardzo dużo, przeróżne rodzaje, każda firma wypuszcza swoje. Ceny także się różnią, każdy ten i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. To jest naprawdę raj dla wszystkich fanów cushionów, więc Tak. polecamy. Tak, i mamy do tego jeszcze podkłady w płynie i tutaj tak jak w przypadku kuszonów zazwyczaj są dwa rodzaje, czyli glow i bardziej taki idący w mat. Czasem tam... Tylko to też nie jest taki mat, jak kojarzymy w Polsce, taki, który ma po prostu nas bardzo mocno zmatowić, ale właśnie taki semi-glow, semi-mat. Semi-mat, tak. I teraz najważniejsze, chyba najbardziej interesujące, czyli trendowe sposoby aplikacji podkładów, bo to troszkę się różni, wydaje mi się, od tego, jak nakładamy podkład w Polsce. Może ja zacznę od szpachli. Szpatułki. Tak, Ja nazywam to szpachla, ale Martyna mówi, że nazywać to szpatułka. I właśnie to wygląda tak. Są też różne rodzaje, są troszkę krótsze, my takiej nie mamy. Mamy troszkę droższą, troszkę Raczej tańszą. na początku w ogóle wybuchła sprawa z Picasso. Tak, czy to jest Picasso, ta? tak, to jest jakby taki pierwowzór tych wszystkich szpatułek, dokładnie. które teraz widzimy. Daiso oczywiście zrobił swoją wersję oraz teraz coraz więcej nawet Picasso różne kształty wypuszcza. Dokładnie. Od jakichś zaokrąglonych, naprawdę to robi się naprawdę duża baza różnych takich produktów właśnie do nakładania pudru podkładu. Tak. I każdy może wybrać, jaki styl swój lubi. Ja na przykład, tak jak Monika wybrała szpatułkę i ja wybrałam pędzel. I powiem Wam szczerze, jestem bardzo zakochana w nim. On jest bardzo cieniutki, więc bardzo ładnie się układa na twarzy. Tak, i to co ja dodam, że właśnie taki pędzel jest inspirowany taką szpatułką, bo ona się najpierw pojawiła, a potem stwierdzili, czemu nie zrobić taki pędzel. I oba te typy produktów są bardzo popularne i to co one nam dają to właśnie to cienkie, delikatne Właśnie, krycie, tak. lekkie. I ostatni trendowy sposób aplikacji to Hydro Glow Sponge, czyli taka gąbeczka hydro, która ma trochę pomóc w nawilżaniu naszej skóry i pomóc rozprowadzać bardziej równomiernie ten produkt i ten produkt oczywiście ma się lepiej wchłaniać i wydaje mi się, że to jest prawda, ale to zobaczmy później może. Tak, ona na pewno została pierwsza tak pokazana właśnie na TikToku, Tak. gdzie dziewczyny, które były na makijażu koreańskim, właśnie takimi gąbeczkami były obsługiwane, Tak. wklepywany ten produkt w naszą skórę. Ale to będziemy jeszcze rozmawiać o jego właściwościach za chwilę. Na samo zakończenie został nam ostatni etap, czyli puder. Mamy tutaj dwa rodzaje pudrów, tak? Ty masz sypki, ale to jest, wydaje mi się, no, dość mało ciekawe, poza tym, że właśnie tak jak to jest chyba taki trend przechodzący przez wszystkie te kategorie produktów, po prostu korekcja kolorytu skóry. I właśnie pojawia się dużo pudrów w przeróżnych kolorach. Tutaj mamy zielony, są też fioletowe i bodajże Tak. Różowe? różowe. Różowe, no możliwe. I także jeszcze oczywiście klasyczne takie białe, które Tak. jest po prostu ma nam zrobić lekkie zapudrowanie, utrwalenie tego naszego makijażu. Tylko pamiętajmy, to nie daje nam matu, to nadal zostaje w tym klimacie semi-mat. Tak. Chociaż te nowe z Daiso
Mogą zaskoczyć. Mogę zaskoczyć, to prawda. Ale czy pozytywnie, to dowiemy się. Dobra, to teraz chyba już przeszliśmy przez wszystkie kategorie produktów i co pozostaje nam, to pokazanie, jak to wygląda na naszych twarzach. Tak, i jeszcze po powiedzeniu więcej trochę o tych produktach, które tutaj mamy, więc zaczynamy. Dobra, Monika, od czego Ty zaczynasz? Tak, więc zaczniemy od bazy. Ja wybrałam dla siebie taką bazę fioletową, która ma redukować żółte podtony w naszej skórze. Ja tych podtonów żółtych nie mam jakoś niesamowicie dużo, ale wydaje mi się, że tutaj w okolicach ust to jest bardzo Są częste. troszkę, no. Są i właśnie w okolicach oczu. I to też ma nam dać taki efekt tone up, czyli to też ma rozświetlać, troszkę wybielić. No właśnie. A za to ja zabiorę się za Nabuz In Goodbye Redness Dermatone Up, dlatego że ja za to mam bardzo mocno zaczerwienioną skórę i liczę na to, że to właśnie ten produkt mi trochę tego zakryje. Więc zaczynamy. Mój, jak już wcześniej widzieliście, jest lekko zielony. A tutaj taki totalnie fioletowy, trochę bardziej lejący niż Martyny. I ja na przykład w normalny sposób to nakładam palcem i żeby Tak samo. pamiętać o tym, żeby nie nakładać tego za dużo, bo to jest naprawdę produkt, który ma lekką warstwę dajemy. Ale też wydaje mi się, że często właśnie baz nie powinno się dużo nakładać. Ta moja baza jest troszkę inna, bo ona jest bardzo lejąca się. Tak, właśnie. Więc tego trzeba troszeczkę więcej nałożyć, ale też nie przesadzam. Bardzo fajnie zakryły te zaczerwienienia na Twojej twarzy i efekt jest naturalny, ale faktycznie widzę, że tego produktu trzeba dać troszeczkę tylko. Tak, bo on bardzo mocno jednak kryje i żeby po prostu inne produkty nam się nie po prostu nie ważyły na Tak, naszej to prawda. twarzy. Jeżeli chodzi o Monikę, to co ja zauważyłam, bardzo ładnie zakrywa na przykład za duże pory. Co jest bardzo to taki glow i blur przy okazji daje oraz ładnie wyrównuje ten kolor. Tak. Właśnie koloryt skóry jest równomierny, może nie da się wyjść tak, bo troszkę wygląda się blado, ale wydaje mi się, że jak nałożymy podkład, korektor będzie fajnie. Tak, bardzo ładnie to wszystko wyrównuje, bo na przykład ten jest dużo delikatniejszy, bo ja mam Tone Up Milk Blur Glow i on na przykład naprawdę trzeba odrobinkę tego dać, bo możemy wyjść biali i nawet nie pomoże tutaj podkład, który nakładamy. Tak, on chyba za bardzo wybiela. Tak, on bardzo mocno wybiela. Dobra. To teraz przechodzimy do korektorów. I Martyna użyje swojej paletki, ja użyję swojej. I to, co ja zauważyłam na przykład, jeśli idzie o tą paletkę z Daisy, jeżeli ją kupicie, ona była bardzo polecana, ale ja nie wiem, czy to jest kwestia mojego pędzla taniego, ale ona mi się dużo lepiej używa jej Palcem? palcem. O! Bo one się tak roztapiają i wtedy efekt jest znacznie lepszy. A jak używam jej właśnie przy pomocy pędzelka, to niestety to się strasznie zbiera. Może to jest kwestia pędzla po prostu, bo on jest tani. Ja za to mam tutaj bardzo kremowy produkt, który już stosowałam. On bardzo dobrze także roztapia się w dłoniach i to są takie bardzo, tak jak wspominałam wcześniej, bazowe odcienie, gdzie przetestujemy po prostu teraz na wizji. Tak. Zaczynamy. Ja pierwszą rzeczą, którą się zajmę, to tym jest zaczerwienienia. Ale ja też, bo akurat w sam raz na ten filmik wyskoczył mi wielki dreszcz gigantyczny. Dziękuję bardzo. Więc zobaczmy, jak ten zielony się sprawdzi. Tak. Jeżeli chodzi u mnie o technikę nakładania właśnie takiego korektoru, to tak naprawdę to jest bardzo punktowe nakładanie do tych największych zaczerwienień. Ja niestety mam tutaj twarz całą zaczerwienioną i więc tego nie widać, tego efektu tak dobrze, jakbyśmy miały tylko takie punkty po pryszczu lub takie małe zaczerwienienia, Takie pajączki na przykład, do zakrywania. Ale myślę, że i tak efekt jest całkiem fajnie tutaj na brodzie pokazany. Tak, wydaje mi się, że nawet mogłabyś wyjść bez podkładu, jakby się uprzeć. No, Taki mi się- bardziej delikatny. Tak. Jeżeli chodzi o Monikę, to na pewno tutaj przynosi, jak miała Tak. zawsze takie zaczerwienienia, to ładnie to jest zakryte. I tak jak mówisz, wyrównane, palcem nie? to dużo lepiej wygląda. Tak, i ten produkt się nie zbiera, więc jeżeli chcecie być bardziej higieniczni, to lepiej najpierw pędzelkiem, a potem palcem, no ale bo... Albo nałożyć sobie na rękę Tak. odrobinę i wtedy palcem z ręki to nakładać, nie? Żeby Dokładnie. jednak ten produkt nie dostawał za dużo zanieczyszczeń. Dobra, no to teraz przejdźmy
co? No, Może cienie pod oczami. cienie pod oczami. Cienie pod oczami. Tak, Martyna ma tutaj brzoskwiniowy kolor. Ja mam tutaj dwa rodzaje brzoskwiniowego. Ten i ten. I właśnie ja kiedyś używam tego, ale wydaje mi się, że ten dużo lepiej się sprawdza. Ten ciemniejszy? Ten ciemniejszy. Tutaj myślę, że można to mieszać też. Na przykład ten jaśniejszy można dać tutaj bardziej, żeby trochę rozświetlić oko, a ten trochę bardziej, żeby zakryć. Tak. I pamiętajmy też, że cienie pod oczami nie zawsze mają równy koloryt. On się zmienia Dokładnie. w zależności, gdzie mamy ten punkt. Tutaj jest ciemniej, tutaj mamy troszkę jaśniej, mamy też żółty kolor. Jeżeli macie problem właśnie z takimi cieniami w żółtym kolorze, to myślę, że z tej paletki fajnie sprawdzi się ten fioletowy kolor. Pokaż się. Wydaje mi się, że spoko to zakrywa. Właśnie jest taki... Ten korektor chyba nie zbiera się za bardzo pod oczami i ten efekt jest dość naturalny. Tak, ten korektor ogólnie jest bardzo kremowy, więc on się bardzo fajnie wtapia w naszą skórę, chociaż ten efekt nie jest jakiś taki bardzo mocny, nie ma tak zakryć jakoś bardzo intensywnie tych sińców pod oczami, ale myślę, że to jest właśnie, też wpisuje się trochę w trend, o którym Monika mówiła, że nie mamy być idealne, mamy Tak. pokazywać jednak te niedoskonałości i że to ma być delikatny makijaż. Tak, ja właśnie często widziałam teraz na TikToku, jak dziewczyny robią makijaż, to po prostu nie starają się za wszelką cenę tylko tak zakryć w 100%, tylko żeby to trochę tą okolicę oka rozjaśnić. Tak, zgadzam się. U Moniki, ja myślę, że bardzo ładnie to zakryło i właśnie widać tutaj, że jest to rozjaśnione. Myślę oczywiście, że lepiej jeszcze będzie to pod podkładem wyglądać, Tak, to na pewno. ale widać taki bardzo ładny efekt, taki naturalny, ale jednak lekkie takie wybielenie Tak, widoczne jest. Więc To prawda. Tutaj niestety na to trzeba już dać jakiś podkład, bo no... To jest korekcja i niestety no to nie ma szans się zlać z waszym kolorem skóry. Tutaj pamiętajmy też, że paletka Moniki, ona jest bardziej intensywne, ma kolory, więc ona jest ogólnie powiedziana po to, żeby jednak nałożyć ten puder. Tutaj myślę, że jest bardziej kremowy i on jest zmieszany z takim kremowym pudrem, ten korektor, dlatego on troszkę bardziej, mi się wydaje, naturalnie wychodzi, To prawda. ale też ten efekt nie jest jakiś taki mocno spektakularny, więc tu jest duża uwaga, że zastanówcie się, na czym Wam zależy. Tak, i to co mi się jeszcze wydaje, to że na przykład te nawet najcieńsze odcienie, które ja używam, one tutaj wyglądają na bardzo ciemne, ale tak naprawdę wcale nie są ciemne. O! Ten trochę wpada nawet w żółć, więc to jest naprawdę bardzo jasna paleta. Jak tego używacie na twarzy, to te kolory są naprawdę znacznie jaśniejsze. No, to jestem w szoku, fajnie to wygląda. I na przykład ja teraz widziałam, że dużo osób dlatego kupuje dwójkę. A, jest Tak, ciemniejsza. ciemniejsza jest. Wiem. I teraz rozumiem no już trudno, taką sobie kupię. To teraz co? Przechodzimy do najfajniejszej części, czyli nakładania podkładu. O, tak. Ja ostatnio, kiedy mam mój pędzel, to ja jestem bardzo zadowolona z nakładania podkładu. Zawsze jednak wybierałam kusion, a teraz właśnie podkład stał się przyjemny w nakładaniu. Właśnie jestem ciekawa tego pędzla, pewnie kiedyś też sobie zainwestuję, ale ja Ci dam do wypróbowania. do wypróbowania. I tak, Ty i ja pewnie będziemy robić to samo, czyli pompka na rękę. A właśnie, co jest ważne, ten pędzelek, ja nie wiem jak on to robi, ale naprawdę mini kropelka, coś tego typu wystarczy i na całą twarz. Wow. Ja nakładam sobie trochę więcej, bo muszę, to też dużo zostaje tego produktu, ale to trzeba troszkę rozetrzeć. I to jak używacie takiej szpatułki, przepraszam, ta część musi być równomiernie pokryta, czyli nie nakładamy tą częścią taką właśnie szerszą, tylko tą. I tutaj ważne, żeby to sobie równomiernie rozłożyć. Tak. Dobrze, przesadziłam trochę i jednak muszę dołożyć, ale na pół twarzy i tak taka kropelka to jest naprawdę malutko. Normalnie bardzo mało, jeszcze by nie używałam, ale myślę, że mam bardzo mocno przesuszoną skórę. Jak Moniki szpatułkę od nosa tutaj do tyłu i układamy sobie. Martyna przegięła z ilością
że było tego produktu za mało. Ja z kolei nałożyłam troszkę za dużo, bo wydaje mi się, że będzie ok i tak, ale zazwyczaj nakładam tego troszkę mniej i ewentualnie właśnie nakładam drugą warstwę, więc ja już przejdę do gąbeczki. Jeżeli chodzi o pędzel, ten efekt jest dużo bardziej naturalny po nałożeniu niż na przykład po szpatułce, bo jednak po szpatułce widać te takie niedociągnięcia. Tutaj Tak, na przykład w pędzlu bardzo ładnie się rozkłada i co jest ważne, że on jest bardzo cieniutki, więc wchodzi w te wszystkie takie zagłębienia koło nosa, więc bardzo ładnie to wygląda naturalnie i do tego oczywiście na koniec i tak lekko lepiej sobie powbijać do środka tą gąbeczkę. Ale właśnie widać, że Ty masz mniej roboty z gąbeczką, a ze szpatułką no to jest właśnie taka bardziej baza, że po prostu nakładacie to lekko i pomaga to właśnie w nakładaniu właściwie tego podkładu gąbką. No. Na samo zakończenie nakładania korekcyjnych produktów wspomnijmy także o klasycznych korektorach, które oczywiście nie schodzą z piedestału, nadal sobie tam królują, tylko już troszkę mniej, bo jednak nie są wielozadaniowe. Chociaż ostatnio widziałam, że wszedł taki nowy korektor z Anuły i on kosztuje 15 000 i na TikToku się kręci. No to super, ale ogólnie myślę, że Anua tak bardzo mocno na TikToka weszła i jest właśnie na TikToku bardzo polecana i lubiana przez większość. Ja chyba za wiele nie mogę, one są bardzo kryjące, one są bardzo takie intensywne i czasami mi się wydaje, że są bardzo ciężkie jak na ten delikatny makijaż, więc z tymi korektorami naprawdę trzeba uważać. I ja na przykład już na tak cienką warstwę raczej nie będę nakładała, dzisiaj tak bardziej naturalnie na base make-up zostawiam twarz tak jak jest tutaj. Ja z kolei skuszę się o zakrycie pryszcza i może właśnie pokażę, jak wygląda to, bo zazwyczaj teraz przekonałam się bardziej do tej paletki i nią zakrywam właśnie takie niedoskonałości, bo ona jednak to krycie jest dużo bardziej delikatne, moje ulubione słowo, a to po prostu jest widać. Taki bardzo konkretny efekt. To teraz ostatnia już część, czyli puder. Tak, puder, czyli nie taka popularna rzecz jak na przykład w Polsce mi się wydaje, ponieważ Koreanki zazwyczaj chyba nie używają, wolą jednak poprawić makijaż w ciągu dnia, aniżeli na przykład zapudrować, zabejkować makijaż. Tak, czegoś takiego tutaj nie ma i wydaje mi się, że przeciętna Koreanka może na co dzień niekoniecznie używa pudru. Oczywiście jeżeli idziecie na jakiś makijaż, to użyją tego pudru, ale też bardzo lekko. Tak, bo to też pewnie zależy od tego, gdzie to chcemy użyć. Na przykład Dokładnie. jednak do telewizji lub coś tym podobnego warto jednak użyć coś takiego, ale w ciągu dnia raczej ja nie widuję Koreanek, żeby miały naprawdę taką zabejkowaną twarz. I my na przykład mamy tutaj te produkty, które posiadamy. Ja ostatnio trochę się przekonałam ten z Daiso i czasami tylko właśnie punktowo broda naprawdę szybko mi się klikuje. I też ten makijaż pewnie się ściera trochę Tak, z brody, tak, nie? właśnie, nie? Ja z kolei, jeżeli jest bardzo gorąco, to delikatnie, czasem w ogóle tego nie robię, czasem w ciągu dnia, bo to taki mój tip może dla osób, które mają tłustą skórę, właśnie nie powinniście nakładać zbyt dużo pudru, bo wtedy ta produkcja oleju jest, tego łoju jest jeszcze większa, sebum zwiększa się, więc ja często pomijam ten krok, ale czasami tak delikatnie. Więc ja tego dzisiaj nie będę robić, bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby jak na razie. Tak, jak najbardziej. Dobra. To na sam koniec już zbliżamy się do końca naszego filmiku i wybierzemy po trzy nasze ulubione produkty. Dobrze, to może ja zacznę właśnie ostatnie takie moje odkrycie, które myślę, że jest naprawdę fajnym produktem i wartym do rozważenia. Jeżeli nie uważacie, że szpatułka jest takim narzędziem, którym potrafilibyście nałożyć, to myślę, że pędzelek jest jak najbardziej bardzo przyjemny i szybki w nakładaniu. To prawda. Ja dalej jestem team szpatułka, ale może dlatego, że jeszcze nie wypróbowałam pędzla, ale mi się to super sprawdza i to, co ja lubię chyba najbardziej w tym produkcie, poza oczywiście efektem, to jak łatwo go umyć. Kolejnym produktem, który polecam i ostatnio także się przekonałam, bo jednak zawsze byłam, od kiedy zamieszkałam w Korei, byłam Team Cushion, a teraz przekonałam się, że puder może być także przyjemny w nakładaniu,
chociaż reaplikowanie go w ciągu dnia jest trochę bardziej złożone i rano użyję czasami tego, a potem po prostu użyję Cushiona i co dziwne, one się nie ważą. Ale wydaje mi się, że właśnie dużo osób tak robi w Korei. Tak, bo te warstwy jednak są na tyle cienkie, że Tak. nawet nie ma co się zważyć. Dokładnie. Moim drugim produktem z kolei jest ta paletka. Na samym początku nie byłam do niej przekonana, ale teraz zwłaszcza za to, co robi pod oczami, za ten efekt, no naprawdę ją lubię. I te korektory też wydawało mi się, że są może troszkę za ciemne, ale tak jak mówiłam, wychodzą w rzeczywistości jaśniej, więc wydaje mi się, że jest to spoko produkt. Moim kolejnym produktem to jest także trzecie miejsce, taka paletka. Nie używam jej może za często, ale myślę, że to jaka ona jest delikatna i lekko koryguje właśnie te nasze niedoskonałości, powoduje, że jednak nasza twarz wcale nie wygląda jakoś tak ciężko. I to jest myślę, że bardzo ważne w takich produktach. I teraz rozumiesz, dlaczego jest to bestseller w Korei. Tak, rozumiem, jak najbardziej. Mój trzeci produkt to właśnie ta gąbeczka, za co ja ją lubię. Myślę, że jeszcze nie jestem aż tak przyzwyczajona do używania jej, więc może nad Bo techniką... jest to trudne. Tak, jest troszkę trudniejsze, więc może nad techniką muszę jeszcze popracować, ale ja bardzo lubię ten efekt właśnie takiego nawilżenia twarzy, który pozostaje i za to naprawdę wydaje mi się jest bardzo dużym plusem. Jedna uwaga tylko, bo wczoraj właśnie niewystarczająco wycisnęłam gąbeczkę i niestety zrobiłam sobie plamę tutaj właśnie w okolicy brody, więc musicie naprawdę znaleźć ten idealny poziom nawilżenia tej gąbeczki, żeby i właśnie porządnie ją wycisnąć, Tak. bo ona tą wodę bardzo chłonie. bardzo chłonie, ale efekt właśnie jest naprawdę zadowalający. Dobrze, czy my o wszystkim już opowiedziałyśmy? Tak, wygląda na to, że tak, więc tym samym zakończymy już ten filmik. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Jeżeli macie jakieś pytania na temat produktów albo technik, zostawiajcie je w komentarzach. Dobrze, to co? Zapraszamy do polajkowania i subskrypcji kanału. I widzimy się kolejnym razem. Dobrze, pa! Pa!